Cześć! Mam na imię Aleksandra i witam Was na kanale Slow Polish. W pierwszym tygodniu stycznia pojechałam do Krakowa na 3-dniową wycieczkę. W tym filmie pokażę Wam, gdzie byłam, co robiłam i co jadłam. Najlepszy sposób, żeby dojechać do Krakowa, to podróż pociągiem. Wybrałam szybki pociąg Pendolino albo inaczej Intercity Premium. Podróż z Gdańska Głównego do Krakowa Głównego trwa 5,5 godziny. Odjazd mojego pociągu z peronu w Gdańsku był o 10:58, natomiast planowany przyjazd na stację w Krakowie o 16:12. Mieliśmy 15-minutowe opóźnienie. To normalne zimą. Pierwszego wieczoru poszliśmy na spacer po rynku głównym i Starym Mieście. Starówka była jeszcze pięknie udekorowana i oświetlona z okazji świąt Bożego Narodzenia. Odwiedziłam sukiennice, które znajdują się na samym środku rynku. Ten budynek ma bardzo długą historię. Został zbudowany w 1358 roku, czyli w XIV wieku, ale sukiennice w formie, która jest teraz, w formie, którą dobrze znamy, były zrobione pod koniec XIX wieku. Od zawsze sukiennice były miejscem handlu. Sprzedawcy handlowali suknem, czyli tkaninami. Sukno to dobrej jakości materiał na ubrania. Dlatego to miejsce nazywa się sukiennice. Teraz znajdują się tam różne stoiska z pamiątkami, biżuterią i lokalnymi produktami. W tym samym budynku też jest galeria malarstwa i rzeźby XIX wieku, a także Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Na kolację zjadłam kotlet de volaille z gotowanymi ziemniakami i gotowanymi buraczkami. Mój mąż zjadł kotlet schabowy, też z ziemniakami i z sałatką z sosem vinaigrette. Kotlet de volaille to ukraińska potrawa, ale jest bardzo popularny w Polsce. To kotlet z kurczaka, a w środku ma roztopione masło. Kotlet schabowy to klasyczny polski obiad. Przypomina sznycel wiedeński. Następnego dnia poszliśmy zwiedzać miasto. Spacer zaczęliśmy od Barbakanu, czyli fortecy w centrum historycznego Krakowa. Został zbudowany pod koniec XV wieku, a teraz jest używany jako miejsce ekspozycji wystaw Muzeum Historycznego Krakowa. Potem przeszliśmy przez Bramę Floriańską do ulicy Floriańskiej, która prowadzi do rynku głównego. O 12:00 posłuchaliśmy hejnału mariackiego. Hejnał mariacki to melodia grana na trąbce, którą możemy usłyszeć z północnej wieży kościoła mariackiego co godzinę. O każdej pełnej godzinie dwaj trębacze hejnaliści grają tę charakterystyczną melodię 4 razy. 1 raz na każdą stronę świata. Południe, zachód, północ i wschód. Hejnaliści to strażacy, którzy pracują na 24-godzinnych zmianach i w tym czasie grają hejnał 48 razy. Już pokazałam Wam jeden hejnał w filmie z Poznania. Jeśli jeszcze go nie obejrzeliście, to polecam zrobić to jak najszybciej.
Pewnie zauważyliście, że hejnał nagle się kończy, urywa. Istnieje o tym legenda, dość nowa, bo wymyślona w latach 20. XX wieku. Hejnał był używany do alarmowania miasta. Według legendy ta melodia była kiedyś dłuższa. Pewnego razu Tatarzy zaatakowali Kraków. Hejnalista grał hejnał, żeby zaalarmować mieszkańców. Jednak nagle tatarska strzała przebiła jego gardło. Dlatego od tego czasu hejnał jest krótszy. Kiedy będziecie w Krakowie, obowiązkowo musicie posłuchać hejnału. Potem poszliśmy na obiad. Zjadłam pierogi ruskie ze smażoną cebulą i śmietaną. Były pyszne. Kolejne atrakcje turystyczne to Zamek Królewski na Wawelu i Katedra Wawelska. Wawel to jedno z najbardziej historycznych miejsc w Polsce. Był siedzibą królów, a także królewską nekropolią. W Katedrze Wawelskiej znajdują się krypty, w których pochowani są królowie i ich rodziny, a także wielkie postacie historyczne, jak na przykład marszałek Józef Piłsudski, a także poeci Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Pod Wawelem znajduje się jaskinia nazywana Smoczą Jamą. Z tą jaskinią wiąże się bardzo znana legenda o smoku wawelskim. Jeśli macie ochotę jej posłuchać, sprawdźcie mój stary podcast, w którym opowiadam 3 najbardziej znane polskie legendy. Przed Smoczą Jamą znajduje się pomnik smoka wawelskiego, który co kilka minut zieje ogniem. Wszędzie w Krakowie można znaleźć stoiska z obwarzankami. Obwarzanek krakowski to chroniony regionalny produkt. Jego historia zaczęła się jeszcze w średniowieczu. Obwarzanek jest bardzo smaczny. Może być z solą, makiem, sezamem, czy nawet z roztopionym serem. Koniecznie go spróbujcie, kiedy będziecie w Krakowie. To wszystko na dzisiaj. Jak Wam się podoba Stare Miasto w Krakowie? Czy byliście już w tym pięknym, historycznym mieście? Dajcie znać w komentarzach. W opisie znajdziecie ćwiczenia do tego filmu. A w następnym odcinku zabiorę Was do bardzo popularnego miejsca dla turystów niedaleko Krakowa. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!